Wiesz co, ten film mieliśmy robić przed marszem, bo dostaliśmy na niego pieniądze z grantu, ale że siły przerobowe i nadmiar pracy, który nas spotkał gdzieś tam podczas marszu, były niewystarczające, to udało nam się go w końcu zrobić dzisiaj. I myślę, że wyszło dużo lepiej i ten wydźwięk dużo mocniej nabrał na znaczeniu dzięki, jakkolwiek to zabrzmi, dzięki wydarzeniom. Myślę, że wszystkim nam przyda się chwila oddechu. Tak jak wspominałam, 5 minut przerwy i wracamy na panel dyskusyjny. Nie wiem, ja miałam w ogóle flashbacki, jakby miałam, że jeszcze jakiś ten opis filmu brzmi mniej więcej tak, że ta sytuacja może wydawać się odległa, ale nie powinniśmy o niej zapominać, a my wszyscy patrzymy na siebie i mamy takie odległa. W sensie jakby serio. No nie. Dosyć długo wyglądało jak zamieszki, bo tam był wszędzie dym, wszędzie było czymś rzucane, była policja, był helikopter. Jakby to jest nie do opisania, atmosfera, w jakiej to jest. Że w pewnym momencie to już nawet się przestałam bać. że to było tak przerażające, takie w ogóle takie jakby wyrwane z kontekstu, z tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Ja po prostu się bałem fizycznie, bo szkoda, że tego nie widzieliście, ale to naprawdę było jak na wojnie. Okazało się jeszcze, że to, że wydarzenie odbyło się po marszu, nie przed, dało nam możliwość nie tylko porównania sytuacji, o której opowiada film, z tym, co się wydarzyło w Białymstoku, ale też jakoś w gronie uczestników marszu, sojuszników, obgadać, jak czujemy się po marszu, co się wydarzyło w nas w związku z tym, co wydarzyło się w przestrzeni miasta. I to też można uznać, że wygląda na to, że było nam bardzo potrzebne, żeby o tym porozmawiać otwarcie, z pewnego dystansu. No, myślę, że dla niektórych to mogło być katarktyczne przeżycie. Marsz to była bardzo traumatyczna sytuacja. Pierwsza chyba i oby ostatnia w moim życiu, że czułam się po tym, jakbym miała, jak to ten półrazowy? Stres półrazowy. Zespół stresu Ja półrazowego. po prostu przez kilka następnych dni nie mogłam dojść do siebie. Chyba za 3 czy 4 dni po marszu to czułam się, jakbym była chora na grypę. Po prostu źle się czułam, nic mi się nie chciało, wiesz, tak, w takim marazmie. Marszu nie wspominam za dobrze. Do tej pory nawet jak chodzę, tam chodzę do szkoły językowej, jak mijam to miejsce, to jednak czasami mi się przypomina, co tam się działo. I to nie są przyjemne wspomnienia niestety. My tak naprawdę trochę nie mieliśmy czasu, żeby te rzeczy przepracowywać. Jeszcze te kilka tygodni pracy, przede wszystkim dla Was, to było jeszcze załatwianie tych wszystkich formalności, domykania spraw, opłacania rachunków, faktur i tak dalej, więc tak naprawdę trochę nie było przestrzeni na to, żeby to poprzeżywać i żeby z tym się w ogóle zmierzyć. I też wydaje mi się, że w sytuacji, nie wiem czy Wy mieliście podobnie, ale ja na przykład pisząc z wieloma ludźmi, którzy gdzieś tam się do mnie odzywali po marszu, też raczej miałam poczucie, że muszę być osobą, która jakby cały czas jest na tym powerze. Że tyle razy powiedziałam, że wszystko będzie dobrze, tyle razy powiedziałam, że musimy być silni, silne i tak dalej, że nie miałam w ogóle, nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby powiedzieć, że w ogóle no nie, jakby jest chujowo i czuję się chujowo i nie mam co ze sobą zrobić i kompletnie nie wiem, co mam ze sobą zrobić i jak w ogóle mam dalej funkcjonować, nie? No. Też u mnie to był bardzo śmieszny w sumie taki poziom. Ja 11 lat mieszkałem w Warszawie i chodziłem tam na parady, na których po prostu się świetnie bawiłem. I był to tylko i wyłącznie moment jakiegoś szczęścia i tak dalej. W Warszawie nie było żadnych petard, ani kamieni. Wszyscy po prostu podchodzili, wszyscy podchodzili po prostu w sposób spokojny. Czasami były jakieś wyzwiska czy wrzaski, ale nikt nie w sposób dosłowny, fizyczny
Właśnie, nie było fizycznej przemocy. Byłam na Paradzie Równości w Paryżu. Po prostu spontanicznie zdecydowaliśmy, że sobie, musimy się przejść, jak już jest. I to było strasznie pozytywne wydarzenie, bo to w sumie była taka jedyna większa parada, na której byłam faktycznie. I mimo, że to nie byłam na niej zbyt długo, to jakoś czuło się taką fajną atmosferę takiej tolerancji, że jakby każdy się do mnie uśmiechał. Pamiętam, że jakaś drag queen podeszła i mnie tam przytuliła, więc to było bardzo strasznie pozytywne wydarzenie. Rozmawiałem z reporterką Newsweeka, która też przyjechała tutaj na początku prywatnie, jako na kolejny marsz, na który, bo tam zawsze z przyjaciółką taką jeździ, swoją koleżanką. Zawsze te marsze jeździ różne. Ona na wielu miejscach była, to też nie widziała czegoś takiego, tak, też rozpacz po prostu. Odczułem bardzo silną potrzebę zaangażowania się politycznie tutaj, że gdzieś w dużym mieście, w stolicy, temat mojej orientacji seksualnej nie jest dla mnie tematem. Ja tam tego nie czuję. Tutaj zawsze wiedziałem, że jest to duży temat tabu i dla mnie to zaangażowanie było czymś w miarę oczywistym. Tutaj się poczułem chęć bycia aktywistą. Jednak to duże miasta przodują w tym, żeby ta kultura LGBT się rozwijała, tak? Tu raczej walczymy chyba o normalność życia, tak? Słyszałem dzisiaj, jak jeden z panelistów, Grzegorz, mówił o tym, że ten marsz jest ogromnym sukcesem i pewnie byłoby mi bardzo łatwo to mówić właśnie w takiej pozycji, żebym przyjechał po prostu, jak przyjeżdżam czasem do Białegostoku z Warszawy, się nim przeszedł. Myślę, że ta narracja byłaby dla mnie bardzo łatwa, tak? Duży sukces, polityka widzialności jest bardzo ważna, on jednak przeszedł, ale w momencie, w którym się coś robi i się organizuje, to jest dużo trudniejsze. Jeżeli chodzi o przygotowania do marszu, to one trwały tak ze 3 miesiące. Były wieloetapowe, bo na początku myśleliśmy w ogóle o trasie. Swoją drogą to było dosyć ciekawe, bo wymyśliłyśmy całkiem fajną trasę, ale potem okazało się, że nie wszystkim to pasuje, ponieważ okazało się, że na tej trasie są 2 kościoły. I potem skończyło się finalnie tak, że w mediach poszedł przekaz, że tutaj tęczowy Białystok specjalnie się ustawia pod kościołami, o czym myśmy w ogóle o tym nie pomyśleli i nie pomyślały, nawet nam to przez głowę nie przeszło. Część tych przygotowań to było zbieranie wolontariuszy i wolontariuszek, które pomagały nam przy marszu, które obstawiały cały ten marsz, żeby on mógł jakoś przejść. Zapraszaliśmy i zapraszałyśmy też gości, którzy mieli przemawiać, ale nie mogli, bo nie było takiej możliwości. Było oczywiście też takie sprawy techniczne, jak oczywiście tam organizacja samochodów, banerów, etc. No i kontaktowanie się z policją, z Urzędem Miasta, żeby to wszystko zgłosić na czas. Utworzyłyśmy regulamin tego marszu i też w kilkunastu punktach, w imieniu czego ten marsz idzie i o co postulujemy, co się gdzieś tam zagubiło w sumie w całości tego wydarzenia i tej otoczki medialnej. Nam się wydawało, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo właściwie wszystko było dopięte, tak nam się wydawało, bo jak widać nie na wszystko człowiek może się przygotować. W momencie, w którym właśnie organizujesz, w sumie to przekracza horyzont twojej wyobraźni, że dojdzie do czegoś takiego. Ja się tego nie spodziewałem. Tego wypierdalać, tych petard w takiej zmasowanej skali. Ogólnie przygoda zaczęła się, kiedy już byłam w drodze na marsz i usłyszałam nad sobą dźwięk helikoptera. Zadzwoniłam wtedy do znajomej, która była już na miejscu i zażartowałam sobie, że byłoby śmiesznie, gdyby ten helikopter przyleciał do nas na ten marsz, bo wydawało mi się to całkiem nierealne, żeby były podjęte takie środki. No a już kilkanaście minut później ten helikopter latał tuż nade mną. Ja z Moniką się umówiłem. Poszliśmy razem, jeszcze moja siostra uczestniczyła w tym również. Jako wsparcie. No ale potem co zobaczyliśmy, To się dziwnie porobiło. Troszkę się rozdzieliliśmy. Rozpoczęcie zgromadzenia było bardzo niefortunne, ponieważ ja go nawet nie miałam jak zacząć. I policjanci przeprowadzili ze mną taką klasyczną rozmowę, że czy jestem świadoma praw i obowiązków, w związku z tym, że
przewodniczę temu zgromadzeniu. Ja potwierdziłam, policjanci po prostu wpuścili ludzi na plac NZS i trzeba było bardzo szybko reagować i myśleć, co właściwie zrobić, bo nie można było stać w miejscu. Przyszłam tam, oczywiście przyszłam od złej strony, wyszłam od strony Bóg, kolor, ojczyzna. I jakimś cudem udało mi się przemsknąć przez tłum bardzo głośnych kibiców. I udało mi się przejść przez to, nie zostając pobita. Nie wiem, jak, ale się udało. Ludzie się mnie pytali, czy jeszcze na placu NZS, czy rozwiążę marsz. I wiem, że jedna osoba podeszła i powiedziała, że Kasia, spokojnie, jak rozwiążesz teraz marsz, nic się nie stanie. Ale ja sobie pomyślałam, no ja się nie przejmuję, że coś się stanie. Ja się przejmuję, że jeżeli rozwiążę marsz na placu NZS, to ci ludzie nie będą mieli gdzie się podziać. Oni po prostu tam zostaną i będą wszędzie z boku byli agresorzy, więc nie można było po prostu tych ludzi tam zostawić. Trzeba ich było przeprowadzić gdziekolwiek tak naprawdę. Niestety wylądowałam przed czołem marszu. Wbiegła na mnie grupa ludzi rozpędzonych przez policję. To były takie obrazy, że ja sobie pomyślałam, o matko, no kiedyś trzeba umrzeć. To było tak przerażające, ci rozjuszeni, wiesz, tacy jeszcze z tym gazem w oczach, tak? Tacy ludzie, którzy biegną, naprawdę oni byli po prostu rozjuszeni. Na szczęście jakiś oddział policji tam się znalazł, otoczyli nas, ale naprawdę to był taki moment, oni już byli kilka metrów ode mnie, no nie? Uciekłam w jakąś boczną uliczkę, po czym zaczęłam się chować za drzewami i wokół zaczęły się gromadzić ludzie, którzy krzyczeli na marsz i rzucali w niego petardami. Bardzo się baliśmy wejść do środka, żeby uczestniczyć w marszu. My z siostrą bardzo długo z boku przyglądaliśmy się, ona bardzo mocno mnie motywowała, żeby wejść jednak do środka. Późno się zdecydowaliśmy, ale w końcu dołączyliśmy do marszu i do końca razem szliśmy. Normalnie jak już tam była dalej właśnie muzyka, były osoby, które mówiły przez mikrofon, zabawiały ten tłum, to można było na chwilę zapomnieć o tym, co się działo naokoło. Ale wcześniej to jednak trzeba było to po prostu przeżyć, żeby dotrzeć do tego etapu, gdzie już się w cudzysłowie trochę uspokoiło. W pewnym momencie zebrałam się na odwagę, żeby wyjść z tego kąta i pójść w kierunku marszu. Oczywiście, żeby przejść, to też musiałam na przykład negocjować z policją, ponieważ nie chcieli mnie wpuścić, bo byłam chyba kilka minut za późno i już otworzyli ten taki barierę dosłownie, że nie dało się wejść. Policjanci tak jakby bronili marszu i nie wpuszczali nowych ludzi do środka. Miałam to szczęście, że co jakimś przypadkiem w tłumie akurat zauważyli mnie moi znajomi i pomachali do mnie, dzięki czemu policja jakby była już pewna, że ja tam nie idę ludzi bić. Ostatecznie jakieś dwie dziewczyny wchodziły, ja przy okazji z nimi weszłam. Oczywiście nie odbyło się bez zbędnych komentarzy pewnego pana, który stwierdził, że dziewczyna taka ładna, a na takie brzydkie rzeczy idzie i no. I nie dało się za bardzo przechodzić przez marsz, tak jakby byliśmy zamknięci tam, dosłownie. W sensie otaczał nas kordon policji, ubranych z tymi starczami, w maskach, a wokół wszędzie za nami był tłum ludzi krzyczących na nas. Najgorsza była ta naprawdę nienawiść i agresja zwykłych ludzi, którzy stali na chodnikach i którzy tam krzyczeli do nas albo wyglądali z okien. Znajomi mówili, że obok nich uderzały o ziemię doniczki z kwiatami, tak, wyrzucane. No to przecież to może zabić nawet, to może ciężko uszkodzić. Od razu zaczęłam dostawać różnymi rzeczami po głowie, butelkami, kartonami. I właściwie przeszłam dosłownie 10 metrów, a później tak spanikowałam, że musiałam wyjść. Młode osoby, które szły z nami, dwie, to po prostu trzęsły się i płakały. Jedna z nich powiedziała, że gdyby mama wiedziała, że tu jestem, to by mnie chyba zabiła. Ale dużo się mówi o tym, jakie było otoczenie tego marszu, ale jak już znalazłam się tam w środku, to miałam takie poczucie, że jestem naprawdę we wspaniałym miejscu, bo no ludzie tego nie rozumieją, tak jakby widząc tylko te obrazki pełne dymu, pełne wybuchów tych rac, że to był naprawdę piękny marsz. I ja niesamowicie się cieszyłam, że tam byłam, bo
ludzie, którzy tam byli tacy przymili, uśmiechnięci, naładowani taką pozytywną energią. Wszędzie otaczały nas kolory. Później oczywiście zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie. W pewnym momencie musiałyśmy uciec z marszu, ponieważ znaleźliśmy się w takim nieprzyjemnym miejscu. Zaczęły lecieć kamienie w naszą stronę. I później musiałam iść tą ulicą od strony właśnie osób protestujących, żeby stamtąd w ogóle wyjść. No i nie ukrywam, trochę bałam się o swoje bezpieczeństwo, bo dosłownie za mną szli trzej mężczyźni i gadali właśnie i o tym, że takich to na metr widać, na kilometr widać, że od razu poznają kolorowe włosy i tak dalej. Więc powiedzmy, że idąc dosłownie metr przed nimi w kolorowej sukience i tęczowym makijażu, to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie i musiałam trochę przebiec, żeby nie być w ich otoczeniu. I ukryłyśmy się w namiocie naszego kolegi, który tam wystawiał różne rzeczy na festiwalu Bluesa. Później, kiedy już marsz się skończył, to wyszłyśmy stamtąd. Jak wracałam, to bardzo dużo dzieci spotykałam, które były po prostu nawet w ogóle nie związane z marszem, ale gdzieś tam szły, nie wiem, do galerii. Ale wiedziałam, że marsz tam dosłownie się kieruje i wiedziałam, że po prostu to będzie dla nich bezpieczna sytuacja. Więc już wtedy nie szłam z marszu, ale szłam poza marszem i wszystkich dzieci i jakieś tam rodziny z dziećmi, które gdzieś tam po prostu chodziły, nie były świadome, co się dzieło, to wszystkich odganiałam. Oczywiście zdjęliśmy wszelkie emblematy, dziewczyny, które miały skarpety z tęczą, je ściągnęły, pochowaliśmy torby z tęczą, wszystko. Ale mimo to, sam fakt, że szliśmy tam, powiedzmy, nie wiem, chociażby ktoś tam miał kolorowy make-up, sprawiło, że idąc po ulicy, w zasadzie jeszcze w centrum, jakaś grupka osób wykrzyknęła do nas z tyłu p***dą. No i to było takie bardzo nieprzyjemne uczucie. No ale zignorowaliśmy to, w zasadzie po prostu poszliśmy przed siebie. Czuliśmy się oczywiście trochę niebezpiecznie, bo nigdy nie było wiadomo tak jakby na czym się to skończy, bo jeżeli ktoś już krzyczy do nas to nie wiedzieliśmy, czy mamy zaczynać uciekać, bo słyszeliśmy, że dosłownie w tym samym miejscu przed chwilą ludzie byli bici. I w momencie, w którym jakby widziałam tych bite dzieci tak naprawdę, no to jest poziom traumy, jak się coś pomaga organizować, którego ciężko jest go w ogóle znieść. I to jest tak, że o sukcesie mi tak łatwo nie będzie mówić, chociaż uważam, że to był duży sukces. Bardzo się cieszę, że on przeszedł. W sumie przykro mi, że pierwszy raz to musiało tak wyglądać, ale myślę, że i tak, że to tak wyglądało, to lepiej niż żeby tego w ogóle nie było, bo z jednej strony to jednak zyskało rozgłos i przez to wszyscy się zaczęli tym interesować, tym tematem. Rzeczywiście ciężko myśleć o sukcesie i czymś dużym, kiedy dochodzą do ciebie kolejne informacje o poszkodowanych, o ofiarach i tak dalej. Ja też miałam sytuację, że z marszu udało mi się wyjść, jakby opuścić strefę dosyć bezpiecznie i też przyjechałam później do moich przyjaciół i byłam na jakimś totalnej bombie energetycznej, że jakby kochani, w ogóle zrobiliśmy to w tym mieście, jakby świętujemy. Po czym oni się tu w ogóle zmarnowani, ledwo przytomni. Okazało się, że mieli jakąś sytuację, że jak wracali z marszu, ktoś tam ich nie zaatakował bezpośrednio, ale gdzieś tam rzeczywiście mieli sytuację jakąś taką zderzeniową, więc byli jakby i oni mi mówią, że no nie Ola, że jakby no nie jest okej. A ja dalej, ja w ogóle byłam obrażona na nich w tamtym momencie, autentycznie, jakkolwiek to teraz egotycznie zabrzmi, sorry, ale ja autentycznie byłam obrażona, że jakby kurczę, nie wspierają mnie w ogóle w moim wielkim sukcesie, że jakby o co im chodzi. Po czym jeszcze wieczorem tego samego dnia moja najbliższa przyjaciółka została zaatakowana przez kilku kolesi, pocięta nożem po twarzy. Jakby już po całym marszu, po wielu godzinach, tylko po prostu wracała szła z domu do sklepu. I gdzieś tam na drugi dzień siedziałam cały dzień w pracy i dochodziły do mnie cały czas te wiadomości, nie? I jakby... no to nie jest moment, gdzie jakby mówisz, wow, wiesz, zrobiłyśmy, nie wiem, historyczne wydarzenie w tym mieście, które przyjdzie do historii i coś zmieni i tak dalej. Tylko myślisz, że kurwa, zjebałeś, nie? Zjebałaś jakby. No, słabo. Wiesz co, ja bym chciał się do tego odnieść, do tego, co mówiliście
Bo tu nie zawiniliśmy my, jako organizatorzy i organizatorki. Tu zawiniła jedna strona i to były służby porządkowe, które nie zabezpieczyły w ogóle wydarzenia, ani nie zabezpieczyły tego wydarzenia w odpowiedni sposób, tak jak powinni to zrobić. Tłum stoi, lecą petardy, cały czas lecą petardy, zaraz wybuchnie następna. Ani nie stosowali się do obowiązującego w Polsce prawa i nie egzekwowali ustawy o zgromadzeniach. Pozwolili na masę nielegalnych zgromadzeń, które było co najmniej kilkanaście najróżniejszych podstaw do tego, żeby rozwiązywać. Znajdujemy się pod pomnikiem Bóg, honor i ojczyzna. Aktywiści LGBT mają długą tradycję szydzenia z naszej wiary, szydzenia z naszej narodowości, szydzenia z naszych symboli narodowych i katolickich. To, o czym słyszałem, że najbardziej jakieś tam elitarne jednostki policji z Białegostoku zostały wtedy wydelegowane gdzieś tam w kraj, żeby zajmować się obsługą strasznie zagrożonego agresją wydarzenia, jakim był protest klimatyczny. Tak. I to, że nas zostawili tutaj z tak zwanymi słupami, czyli osobami, które nie są przeszkolonymi funkcjonariuszami policji, tylko chodzili ubrani w kamizelki, żeby odstraszać ewentualnych agresorów. Ludzie wołają, gdzie jest policja? Gdzie jest policja? Policji jest całe mnóstwo, tylko policja nie broni. O, te wszystkie petardy, tu stoi policja, policja sobie uszy zatyka. I my zostaliśmy z tym i zgromadzenia nielegalne nie były rozpędzane i policja nie wiedziała, co z nimi robić, albo pozwalała zablokować 12 osobom nasze platformy i samochody, prawie urywając lusterko, bo nie wiedzieli, co zrobić. No to jest wszystko, cała odpowiedzialność spada na służby policyjne, które nie były w stanie zabezpieczyć odpowiednio wydarzenia. My zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy byli zrobić. W sytuacji, gdzie u nas osoby były spisywane za transparent, cytuję, śledź białostocki, tęczowy i boski. Za pierdolony przymiotnik boski. A kiedy leciał polbruk i petardy, nikt nie był spisywany z drugiej strony. Wydaje mi się, że to było naruszenie naszych praw, bo każda osoba w Polsce ma prawo się zgromadzać, ma prawo, żeby zrobić to bezpiecznie, żeby nie być narażonym i narażoną na cokolwiek, co może sprawiać dyskomfort tak naprawdę. A tutaj finalnie się okazało, że ci ludzie byli pozostawieni sami sobie. Dużo czasu poświęciliśmy przed marszem na próbę kontaktu z policją, które były ignorowane z ich strony. Na ustalanie wielu rzeczy i my autentycznie byliśmy pewni, że to jest ustalone. Jakby ostatni dzień przed marszem poświęciliśmy chyba za 2 godziny na zastanawianiu się i na ogarnianiu rzeczy, które jeszcze możemy zrobić. Ale które już też było ogólnie dogadane z policją i oni zapewniali nas, że to zabezpieczenie będzie w pełni wystarczające. Rzeczywiście gdzieś tam oni mieli rozwiązać i ustaliliśmy, że mają dodatkowy czas na to, żeby to zgromadzenie rozwiązać i rozgonić ich wszystkich, którzy byli pod pomnikiem. I jakby ja do tego stopnia jakby byłam pewna, nie wiem, albo chciałam wierzyć w to, że to się wydarzy, że ja w ogóle o 14:15 biegałam wokół do ludzi, oczywiście znerwicowana i wiecie i wciskałam im wlepki tęczowego Białegostoku i mówiłam, spokojnie kochani, zostańcie, w ogóle nie rozchodźcie się do domów, jakby policja wszystko za 15 minut zaczynam, wszystko będzie super, nie? I po prostu wciskam im te ulotki, wciskam im te, wiecie, te przypinki, a jestem totalnie przekonana, że w ogóle wiecie, 14:30 startujemy, Jacek Denel przemawia i jest w ogóle, wiesz, i zaczynamy marsz i tych ludzi tam nie będzie, nie? Wiesz co, byłaś przekonana, bo oni ci to obiecali. Tak, jakby wiesz, ja autentycznie myślałam, że to się, nie wiem, jakby... No ale Jacek ostatecznie Denel nie przemówił, bo nie było próbowałem go przetransportować na teren marszu i po prostu było to niemożliwe, chowaliśmy się w aptece. Udało nam się, żeby później Jacek przemówił spontanicznie podczas gdzieś tam w którymś momencie. Ale to też był cudowny taki moment, trochę dla rozładowania, że powiem, że już Jacek wychodzi, już tak zaczyna przemawiać i mówi: no proszę Państwa, w końcu mogę przemówić i w tym momencie wybucha z jakieś 15 petard i na kilka sekund jest zagłuszony, ale było to bardzo takie urocze już w tym momencie. Naprawdę do ostatniej chwili, kiedy nie udało się mnie i moim przyjaciołom dotrzeć na teren marszu i dołączyć do grupy maszerujących, bo ta blokada
kieboli była tak silna i zwarta, że po prostu nie mogliśmy przez nią przejść. Do ostatniej chwili byłam pewna, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zwłaszcza, że 2 godziny stąd jest Warszawa, w której, tak jak przedmówca, ja jeździłam na parady, świetnie się na nich bawiłam. Było aż ciężko uwierzyć, że różnica może być taka, że w 2019 roku coś takiego wydarzy się na Marszu Równości. Była taka sytuacja troszeczkę, ja się przestraszyłem bardzo mocno. Ja miałem już niemiłe doświadczenia tutaj w Białymstoku. Jakieś pół roku przed marszem, gdzie mnie i mojego partnera z obcokrajowcem pobito nas tutaj. To się wydarzyło na dyskotece, policja przyjechała, nie weszła na dyskotekę, mimo że sprawcy byli w środku. Polecono nam zgłoszenie się następnego dnia na policję i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem na tej policji po różnych rozmowach też z zaprzyjaźnionymi policjantami. Ja doszedłem do wniosku, że szkoda mi życia i szkoda mi czasu na to po prostu, bo to by trwało, to byłoby rozdrapywanie ran, to byłoby konieczność spotkania się z oprawcą i tak dalej, więc miałem potem jeszcze 2 albo 3 takie ataki słowne, a więc ja byłem bardzo przewrażliwiony i bardzo się bałem. Nie możesz powiedzieć, że byłeś przewrażliwiony. To, co było tam widać, Może i tak. Może to i tak. najtwardszego człowieka po prostu doprowadzało do łez. Ja się teraz czuję bardzo niekomfortowo ogólnie wychodząc w miasto, jak na przykład jest ciemno już i nie wiem, jak trzymam dziewczynę za rękę, to już tak czuję, że już wiem, którymi ulicami iść, którymi nie iść. I to jest trochę taki automatyczny skan, gdzie się wychodzi i jeżeli jest ciemno i jesteś samemu, to patrzysz, co mam na sobie, kto jest wokół, czy coś mi zagraża, czy jest coś, co może mi się stać. Homofobiczne teksty lecą codziennie w moją stronę i dużo osób stwierdziło po prostu, że to przez to, że się z tym obnoszę. Miałam pewien okres w życiu, w którym powiedziałam, nie ma szans, po tej paradzie trzeba pokazać, że takie osoby są. I trzeba przyznać, że chodzenie z tęczową torbą i tęczowymi skarpetkami w Białymstoku nie kończą się dobrze. Ja mam tu taką tęczową torbę, co wszyscy mają. No i wszystko jest spoko, póki nie mam WF-u i nie wyjdę na ulicę z tą torbą. I czasami widzę ludzi i ja się boję po prostu. Ja sobie myślę, czy oni mnie pobiją. Z drugiej strony potem sobie myślę, jest dzień, ale potem sobie myślę, to są homofobii, oni mogą zrobić wszystko. Kiedyś byłam z młodszą o 3 lata siostrą, to było we wrześniu albo w październiku, szliśmy sobie ulicą i w zasadzie nie uderzyłoby to we mnie, gdyby nie fakt, że obok stała moja siostra. Jechał samochód, otworzyły się okna i zaczęły w moją stronę padać krzyki typu jebać. I jak zobaczyłam wzrok mojej siostry i przerażenie i po prostu już widziałam, że zaraz zacznie płakać, to zrozumiałam, że sytuacja, która dzieje się tutaj w Białymstoku jest bardzo zła. Sama miałam kilka takich sytuacji i w sumie taka jedna, która mi najbardziej zapadła w pamięć, to jest to, kiedy jechałam sobie autobusem i trzymałam dziewczynę za rękę po prostu i ją pocałowałam w policzek, nic tam, normalnie pocałowałam w policzek, nic nachalnego. I siedziała grupka dziewczyn, 4 mniej więcej dziewczyny, tak w wieku nastoletnim powiedzmy, starsze ode mnie i 1 chłopak. I one zaczęły się drzeć. Wypierdala z autobusu, coś w tym stylu, powinni was wyjebać i co tam jeszcze powiedziały? Że ciekawe jak się ruchacie. Kiedyś szłam z moją koleżanką za rękę z torbą tęczową i po prostu w pewnym momencie jechał obok nas facet na rowerze. Myślę, że miał około 40-50 lat, więc myślę, że osoby dorosłe nie powinny się tak zachowywać. Odwrócił głowę i splunął na twarze nam. Też słyszałam o sytuacji w różnych liceach, bo niektóre licea mają opinię bycia bardziej nietolerancyjnymi od innych. Na przykład w pewnym liceum grupka uczniów mówiła o tym, jak to powinny być coś w rodzaju gett dla ludzi niehetero. A w klasie, w czasie godziny wychowawczej, wychowawczyni wyszła z klasy i zaczęły się bardzo obraźliwe zdania na temat osób LGBT, więc stwierdziłam, że to jest czas, żeby obalić te wszystkie kłamstwa, mity i powiedziałam, że ja należę do społeczności LGBT, nie wstydzę się tego i że po prostu mogliby przestać, ponieważ nic nie wiedzą na ten temat. I później leciały w moją stronę często niemiłe komentarze na ten temat, mówili, że to dla atencji, ale myślę, że na przykład ja i każda inna osoba, która się udziela na tym tle, robi to
bardziej dlatego, że chcę działać i chcę sprawić, żeby w Polsce, szczególnie w Białymstoku, myślę, wzrósł poziom akceptacji i tolerancji. No, żeby lepiej się czuć też. Dokładnie. No, jakby... No wtedy można być sobą w końcu. To jest moim zdaniem też takie kluczowe, bo jakby... Żeby nikogo nie udawać. No tak, żeby jakby się nie maskować. Na przykład w naszej szkole ja się nie spotkałam nigdy ze strony uczniów z jakąś nietolerancją, bardziej z ciekawością jakąś, zainteresowaniem. Ze strony nauczycieli to już inna sprawa, ale to też są pojedyncze przypadki, na przykład katecheta raz się tam wypowiedział, pamiętam, że w drugiej gimnazjum bodajże, że oczywiście homoseksualizm to jest dewiacja, ale w naszej klasie na pewno nie ma takiego problemu. W tym momencie cała klasa się obróciła i spojrzała na mnie. O ile moja wychowawczyni była mega miła, tak, i po prostu powiedziała: Ola, jeśli ktoś będzie cię wyzywać z tego powodu, bo się dowiedziała, jeśli ktoś będzie cię wyzywać z tego powodu, przyjdź do mnie, załatwimy to. To w tym roku dostałam wychowawczynię, która miała już trochę inny poziom tolerancji, trochę inaczej do tego podchodzi. I no niestety na jednej z lekcji doświadczyłam trochę niemiłych komentarzy, nie w moją stronę, a bardziej w stronę ogólnie społeczności. Przyjaciół, ja się czuję akceptowana, bo trafiłam na dobrych ludzi, ale jakbym trafiła do na przykład jakiejś takiej publicznej szkoły, na przykład w mojej podstawówce, gdybym na przykład poszła z ludźmi z mojej podstawówki, to ja bym w życiu nikomu nie powiedziała, bo wiem, jacy oni są. Właściwie moje otoczenie bliższych znajomych w większości składa się z osób LGBT. Sama jestem LGBT, więc jakby nie wiem, jakoś takie naturalne przyciąganie. Mam w dalszym ciągu bardzo dobre przyjęcie, że tak powiem, tak, w pracy. Kompletnie wszyscy wiedzą. Nie mam nic zachowań jakichś homofobicznych w moim miejscu pracy. Absolutnie. Absolutnie. Samo rodzina. To samo. Boję się bardzo mówić cokolwiek mojej rodzinie. I to jest bardzo niezręczne, jak z nimi rozmawiam. Ostatnio miałam taką zabawną rozmowę z mamą. Ona mnie pyta, czy są jacyś fajni chłopcy w mojej klasie albo w klasie równoległej. Siedzieliśmy kiedyś na obiedzie w restauracji i po prostu w pewnym momencie mama zaczęła mnie dopytywać: no Ola, kiedy będziesz miała chłopaka, wiesz, mąż, dzieci? A ja powiedziałam dla mamy, że wcale tak nie musi być, bo jestem biromantyczna i nie wiadomo, jak to wyjdzie. Albo mój brat, on zaczął oglądać anime i on coś tam mi ostatnio mówi: no Ada, mam nową waifu. I ja mówię: o kogo? No i on się mi pokazuje i on potem mówi, tak najpierw się zastanowił chwilę i mówi: jakiego ty chłopaka z anime najbardziej lubisz? No i nie podobało mi się to ani trochę. Ja mu powiedziałam: żadnego, bo chłopcy są okropni. Osobiście w swoim otoczeniu czuję się dość bezpiecznie, ale nawet wychodząc poza teren szkoły czy poza teren domu, bo w domu też czuję się bezpiecznie, nie jestem out dla swoich rodziców, ale jakby czuję się bezpiecznie, że nie wyrzucą mnie, gdyby się dowiedzieli. Ale jak na przykład wychodzę z domu czy wychodzę ze szkoły i nawet idę z przyjaciółką i trzymam ją pod rękę, to jest we mnie jakiś taki pewien strach, że coś może mi się albo jej stać. Taki dziwny troszeczkę jest, taki dualizm, tak? Z jednej strony boję się chodzić po ulicach, bo ta trauma jednak została wieczorami. A z drugiej strony mam kochającą rodzinę, fajnych współpracowników, tak, i fajnych przyjaciół. W ogóle myślę, że nasz rząd w tej chwili jest dość nietolerancyjny, jeśli chodzi o dużo innych też czynników. I uważam, że dopóki na razie jest tak, jak jest, to się nie zmieni i niestety jest to mega przykre. Przyzwolenie Od rządu, tak, na rząd, co to jest dzieje. pierwsza sprawa, jaki mamy. Przyzwolenie Kościoła i Który poparcie. współgra z rządem, oczywiście. I z rządem, i z kibolami też. Tak. To jest wszystko. Dwie duże to jest organizacje, no, dwie duże organizacje, wszystko które poparcie. potrafią bardzo sprytnie manipulować ludźmi, którym się nie chce myśleć po prostu, no tak powiem brzydko. Jeszcze przed błogosławieństwem pomódlmy się o nawrócenie dla policjantów. Powinni stać i strzec porządku Bożego, stać i bronić wyższych praw, prawa Bożego, prawa moralnego, prawa naturalnego, a sami widzimy, jak dzisiaj zdradzili prawo chrześcijańskie. Znam osoby, które są bardziej religijne niż ja, ponieważ właśnie myślę, że przez takie teksty poczułam się nieco niepewnie, będąc osobą religijną i trochę myślę, że wiara mi uciekła. Właśnie myślę, że między innymi z tego powodu, ale znam osoby, które są bardzo religijne i należą do LGBT
I myślę, że jest im ciężko właśnie z tego powodu, że słyszą swoją stronę, może nie dosłownie w swoją tylko stronę całej społeczności, że są chore, że są gorsze od innych, że nie powinny w ogóle się urodzić, ponieważ jest z nimi coś nie tak. Słowa nienawiści, jakie płyną z ambon, tak, całkowite upolitycznienie Kościoła. Jeżeli ktoś co tydzień chodzi do kościoła i słyszy coś takiego, to w końcu to uwierzy. No. I w końcu myśli faktycznie, oni chcą gwałcić nasze dzieci, oni chcą uczyć ich masturbacji w 2. roku życia, tak? Co tam jeszcze było, tak? A WHO to w ogóle jest lewacka organizacja i w ogóle nie należy ich słuchać. Oni chcą, żeby najpierw wasze dzieci w wieku 4 lat uczyły się o masturbacji, potem będą dbali o prawa, kurwa. Co wy gonicie, ludzie? Gorzej jesteście! U nas dużo robią kibice z Ultry Jagiellonii. Dużo wciągają młodzieży w to, młodych chłopców, którzy chodzą na mecze. Sama wychowywałam przez 5 lat chłopaka, mojego byłego partnera, którego zawsze uczyłam, że każdy jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi i że absolutnie, że LGBT to są normalni ludzie, tak jak my. Ale on jest pewnie nadal zagorzałym kibicem Jagiellonii. No i chyba z nimi się jakoś tak zbliżył bardziej, bo zobaczyłam właśnie go na marszu po drugiej stronie. Bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatniego 1,5 roku, 2 lat, tak? Kiedyś nie było tak. Ja pamiętam... Tak, jeszcze parę lat temu się bali, a teraz już tak, się a teraz nie boją się. Przyzwolenia tak, od rządu. Mogą robić co chcą. I oczywiście nie ma cudownych krajów, nie ma raju na ziemi, tak, wszędzie ataki się zdarzają, ale można czuć się bezpiecznie, bo wiadomo, że ktoś za tobą stanie, tak. To jest to. U nas tego nie ma. Trzeba przyznać, że trzeba uważać. Bo ja jestem taką osobą, że bardzo wierzę w państwo, że zagwarantuje mi określone prawa i wolności, w równość, ale chyba byłam zbyt wierząca w to wszystko, bo się okazało, że nie zawsze tak jest. To widzą też osoby ogólnie tutaj żyjące, zresztą nie tylko tutaj, no bo to jest problem ogólnie w całej Polski. To nie jest tak, że tylko Białystok jest taki wyjątkowy, to że to się stało jakby taki symbol, ale może niesłusznie przykrywający problemy ogólnie całej Polski, też narracji rządowej, która przecież nie uderza tylko w Białystok, a w całą Polskę. Więc tak naprawdę walczymy tutaj z problemami, które dotyczą nas wszystkich. No Na dzień dzisiejszy słabo. Jest przyzwolenie na taką agresję i nie ma w tym nic dziwnego. No, to ja trochę podejrzewałem, że to będzie ciężki temat, no bo rzeczywiście tu jest duży temat tabu w Białymstoku. Nie ma żadnego klubu gejowskiego, nie ma albo LGBT i tak dalej. Generalnie safe space'ów też, nie? Też nie. Dostawałem wiadomość od moich znajomych, że też na uniwersytecie nie ma na to przestrzeni. Mogą to robić pojedynczy wykładowcy w ramach własnej inicjatywy, ale jeżeli już tak coś zorganizować, jest bardzo ciężko. Uniwersytet, który powinien być tak naprawdę ostoją wolności w tym mieście i właśnie takim tyglem, w którym przynajmniej reprezentowanie różnych rzeczy jest oczywiste. Okazuje się, że nie. Może gdzie tak znajdujecie może siebie tutaj w Białymstoku, czy w ogóle jest coś takiego, jakieś takie bezpieczne miejsca, właśnie te różne eventy i tak dalej? Bo są na przykład takie grupki LGBT i na przykład do których należymy Poznanie, w dużej ilości. Dokładnie. I są po prostu, mam dużo znajomości takich i się po prostu spotykamy często i nawet jak to jest tak, że spotykam się na przykład załóżmy z Olą i sobie piszemy na grupce, kto chce przyjść i jest dużo osób takich. Ja na przykład też chodzę na różne eventy, bo w takich miejscach po prostu człowiek się otwiera. Byłam na filmowym w Żebrowce, była ta wystawa filmów LGBT, 5 bardzo fajnych filmów. To są, tak bardzo w skrócie, filmy opowiadające o bardzo różnej seksualności. I byłam też na evencie o książce od A do Z o LGBTQ+.
i też było mega fajnie. Są tutaj takie tematy do refleksji indywidualnej, do pogooglowania, do przegadania w grupie, przegadania w klasie, do pokolorowania, do powycinania. Mamy cudowne ilustracje. Tak, jeżeli nie uda Wam się dostać tylu egzemplarzy książki, ile chcecie, będą dodrukowane. Jest PDF, za darmo, zupełnie. Myślę, że Marsz Równości bardzo nam pomógł, jeżeli chodzi o organizację innych wydarzeń. Najbardziej jeżeli chodzi o szczególną ostrożność. Ogólnie to na nasze wydarzenia nie przychodzą ludzie nieprzyjaźni, ale też staramy się o to, żeby ta ochrona policji była, czy żeby ktoś o tym był powiadomiony. I wydaje mi się, że takie eventy trochę sprawiają, że jestem pewniejsza w tym, kim jestem, bo mimo wszystko trochę łatwiej jest zrozumieć, kim się jest, kiedy widzi się, że są też inne osoby. No i jest takie pomoc jak ty. też Dokładnie. od innych osób. Ja za każdym razem, kiedy udaje nam się zorganizować jakieś wydarzenie dla osób LGBT, ja jestem bardzo szczęśliwa, bo widać, że ludzie tego bardzo potrzebują, że ludzie przychodzą tłumnie, czasem więcej jest osób niż mogliśmy i mogłyśmy przewidzieć, więc widać, że to jest po prostu taka nisza, na którą taka potrzeba, na którą nikt do tej pory nie odpowiedział. Wiesz co, to zaczęło dopiero chyba kiełkować teraz, tak? Wcześniej tego w ogóle nie było. Odkąd chyba zaczął Tęczowy Białystok działać, dopiero zaczęło coś się dziać. To widoczne. Tak. Czy widoczne, jak ktoś chce to zobaczyć, bo moim zdaniem to jest w ogóle niewidoczne. Tak? Tego na zewnątrz w ogóle nie widać i dalej jesteśmy w takim zamkniętym kręgu. No, tak jak powiedziałam wcześniej, do mnie te informacje docierają zawsze po fakcie. Nie wiem, dlatego, że tak zajęty jestem po prostu i nie mam czasu śledzić na bieżąco. No ale widziałem pokazy filmowe, także się odbywały. I powinno to w ten sposób wyglądać, zaczynać od małych kroków. No. Wiem, że Up to Date był bardzo mocno przesycony zdarzeniami nawiązującymi do kultury. Tak, bardzo dobrze, LGBT i chyba nic się tam nie wydarzyło złego z tego powodu. Mam na imię Ania, jestem prezeską Stowarzyszenia 9/12. Mam na imię Grzegorz, jestem wiceprezesem 9/12. Stowarzyszenie 9/12 w tym roku obchodzi 10. urodziny. Właściwie prawie dokładnie 10 lat temu, czyli 12 września 2009 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia 9/12. I widzę, jak się zmieniamy i to jest takie wartościowe i tak nawet teraz pomyślałam, że to jest ciekawe, że stowarzyszenia obchodzą urodziny. Może to jest o tym, jak bardzo jesteśmy ludzkimi organizacjami, jak bardzo zbudowanymi na ludziach. Stowarzyszenie zostało założone przez grupę znajomych, którzy poznali się na studiach pedagogicznych w Białymstoku. Uczyli się na jednym roku w grupie 9 i 12, stąd nazwa. Ideą stowarzyszenia było to, żeby działania społeczne i kulturalne, które te osoby, które założyły stowarzyszenie, rozpoczęły jako swoje praktyki studenckie i dawały dużo pozytywnych efektów i dużo pozytywnej energii zarówno dla tych, którzy korzystali z tych inicjatyw, jak i tych, którzy je organizowali, żeby to się po prostu nie skończyło razem ze studiami, tylko żeby przetrwało. Z czasem zaczęliśmy bardziej działać w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji i budowania pozytywnych postaw wobec różnorodności społecznej. Od roku 2010 prowadzimy regularnie warsztaty antydyskryminacyjne dla grup szkolnych z Białegostoku, powiatu białostockiego, województwa podlaskiego. Myślę, że tutaj możemy płynnie przejść do żywej biblioteki, która jest jedną z metod wykorzystywanych w edukacji antydyskryminacyjnej. Robimy ją pierwszy raz. Postarałyśmy, żeby zgromadzić różnorodną
jakby grupę osób reprezentujących różne mniejszości, grupy dyskryminowane. W tym roku mamy 12 tytułów. Na Up to Date Festiwal, ponieważ pierwsza żywa biblioteka powstała na festiwalu w Danii 19 lat temu w Roskilde, festiwalu rockowym. Więc idea ogólnie mówi o tym, że zresztą przeżyłaś to, że ma się szansę rozmowy z człowiekiem, który w tej danej sytuacji reprezentuje, powiedzmy, grupę, jakby, nie wiem, ma tożsamość osoby homoseksualnej. W tej sytuacji rozmawiamy o tej jego tożsamości, na bazie której dużo osób przypisuje mu różne rzeczy. I jest szansa rozmowy, jedynej w swoim rodzaju. Obie strony mają szansę na dialog, na bycie w jakiejś różnorodności, a nie tylko, że a ty jesteś taki, a ty jesteś taki, to jakby znikaj z mojej przestrzeni. I zapraszamy na następną żywą bibliotekę. Stowarzyszenie My Rodzicu zrzesza rodziców osób nieheteronormatywnych. To są rodzice gejów, lesbijek, osób transpłciowych, biseksualnych, niebinarnych. Akurat w Białymstoku mamy spotkania, one w zasadzie się dopiero rozpoczęły niedawno, to było dzisiaj było 3. spotkanie, więc mamy spotkania raz w miesiącu na razie. Nie rozmawiamy tylko o naszych dzieciach i o naszych doświadczeniach związanych z dziećmi, ale też o różnych takich codziennych problemach. No ale przede wszystkim jednak o tym, jak odbieramy to, co się teraz dzieje, jak nas dotyka i boli. Na przykład to, co mówią hierarchowie kościelni, co mówią politycy, jak nasze dzieci są traktowane na ulicy, w szkole. Chodzi głównie o to, żeby dawać wsparcie sobie nawzajem, bo nie tylko bycie osobą nieheteronormatywną jest trudne u nas w Polsce. Nie ma żadnej pomocy ze strony państwa, w ogóle nie jest rozpoznane ta mniejszość jako mniejszość dyskryminowana, tak? Jakby nie ma opieki prawnej, nie ma ochrony prawnej przed dyskryminacją osób nieheteronormatywnych, ale też rodzice są grupą mniejszościową, która też podlega dyskryminacji. Ja organizowałam m.in. w drugim liceum Dzień Tolerancji, który miał polegać na stworzeniu takiej atmosfery antydyskryminacyjnej, aby pokazać, że każdy w naszej szkole jest mile widziany. Myślę, że zostało całkiem dobrze odebrane. Dużo ludzi robiło sobie zdjęcia przy naszym kartonie z naklejkami. Raczej byli dość szczęśliwi z przebiegu tego dnia. Wiadomo, chcielibyśmy, żeby to było trochę bardziej przebojowe w następnym roku, jeżeli by się dało. Więc to był, powiedzmy, taki test, zobaczyć, jak się przyjmie. Zgadzam się z Grzegorzem, dzisiejszym panelistą, który powiedział, że jest to sukces z tymi zastrzeżeniami, które miałem. Ja myślę, że ten sukces no właśnie będzie realny, kiedy takie wydarzenia jak dzisiaj się będą odbywać. Tak, że ludzie mogą się zebrać, mogą się poczuć bezpiecznie, obejrzeć tego typu film i porozmawiać. I jeżeli ta edukacja będzie po prostu cały czas się rozwijać, jest szansa na zmianę. No czekamy na jakieś zmiany. No czekamy. No, zobaczymy, jak będzie z następnym marszem w Białymstoku, o ile będzie. Ja myślę, że troszeczkę się tak przyzwyczailiśmy do takich szybkich działań, nie? Akcja, reakcja, szybko, już musi teraz wszystkich musimy zmienić, bo wszyscy muszą być tolerancyjni na wszystko, tak? Okej. Nie, tak się nie dzieje, tak? Jeżeli zaczniemy zmieniać pomalutku własnego podwórka, to myślę. Ja myślę, bo ja mówię, że u mnie w pracy moje środowisko jest bardzo, bardzo tolerancyjne. Tak się przynajmniej wydaje. Ciekawe, ile ja osób zmieniłem, tak? Podejście też jest nie wiedząc o tym, prawda? Swoją osobą, swoją postawą, tym jakim jestem. To jest normalny facet, który pracuje, jest dobry w swoim zawodzie, w tym co robi. Jest miły do tego. Sorry, że tak miło, tak dobrze o sobie mówię. Planujemy różne działania związane ze wsparciem osób LGBT+ w Białymstoku. Planujemy porady psychologiczne, planujemy telefony zaufania, planujemy pokazy filmowe, planujemy panele dyskusyjne, które też pozwolą
osobom LGBT zabrać głos. Do tego też potrzebujemy rzeczywiście wyjścia ze stref komfortu osób, miejsc, instytucji itd. Mieliśmy ogromny problem ze wsparciem, a raczej z jego brakiem przed marszem i też dużo pracy włożyliśmy w to, żeby to wsparcie pozyskać i gdzieś tam pokazać, że jednak osoby, nie wiem, tworzące kulturę w tym mieście, czy osoby, które gdzieś tam powiedzmy coś znaczą, jakkolwiek to brzmi w tym mieście, rzeczywiście może nas nie reprezentują, ale są nam przychylni i gdzieś tam, i wydawało mi się totalnie oczywistą rzeczą, że zwracając się z prośbą o coś takiego, jakby ta prośba zostanie spełniona, bo nie jest czymś wymagającym. Ale okazało się... Część osób spełniła. Tak. Też Kasia, która tutaj siedzi poza kadrem, była jedną z tych osób, która bez mrugnięcia okiem mnie wsparła, za co też Ci ogromnie dziękuję, bo gdzieś tam wracałaś mi wiarę. A potem w dokumencie będzie tak postać spoza kadry. Tak, to takie... Przepraszam. Ale nie fajne. Te teorie spiskowe, co tam się dzieje, wiesz, poza to jest w ogóle kadrem. moment, tak za 5 minut, jak się dowiemy, że nagrywanie się nie włączyło. Dzisiaj mój telefon padł właśnie. Wykrakałem. Ściągnęło się trochę, ale jestem wdzięczna, że w ogóle tak otwarcie mogliście opowiedzieć.